Dzień dobry. Witam w serii, gdzie będziemy omawiać sobie podstawowe zagadnienia związane z językiem polskim. Dzisiaj omówimy sobie 4 podstawowe zdania w języku polskim. To jak tłumaczymy je na język angielski oraz co w sobie zawierają te zdania, jakie części mowy. Zaczniemy od pierwszego. To jest kot. To tłumaczymy jako this. Jest, is. Oraz kot, cat. Teraz przejdźmy do omówienia poszczególnych części tego zdania. Pierwsze słowo mamy to. To jest to zaimek. Zaimek wskazujący. Jest to zaimek wskazujący, neutralny rodzaj ogólny. Jest używany w funkcji orzecznika i nie odmienia się przez rodzaj. Następnie mamy słowo jest. Jest to czasownik być w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Od słowa być. Być w trzeciej osobie liczby pojedynczej. W czasie teraźniejszym jest. Teraz. Czas teraźniejszy. Teraz jest. Ostatnim słowem jest słowo kot. Kot jest rzeczownikiem. Jest to rzeczownik w mianowniku, tak? Mamy mianownik. Jest to liczba pojedyncza i rodzaj męski. Męski. Jest to struktura gramatyczna, bardzo popularna i też podstawowa. Jest to po prostu to plus jest plus jakiś rzeczownik w mianowniku. Jest to klasyczna struktura przedstawiająca coś lub kogoś. To jest kot. To jest mama. To jest jabłko. To jest drzewo. To jest dziecko. Przejdźmy sobie dalej do kolejnego zdania. Ona ma jabłko. Zacznijmy sobie od tłumaczenia. Ona ma jabłko. Ona, she, ma, has oraz jabłko, an apple. W porządku. Pierwsze słowo ona. Jest to zaimek osobowy. Tutaj mamy zaimek osobowy. Tak, tam mieliśmy zaimek wskazujący to. Tutaj natomiast mamy zaimek osobowy, czyli ona. Zapiszemy
Zaimek osobowy. Mamy tutaj też trzecią osobę liczby pojedynczej. Trzecia osoba liczby pojedynczej oraz rodzaj żeński. Rodzaj żeński. Ona. Następnie ma. Jest to czasownik od z formy słownikowej mieć. Mieć, posiadać coś. Mieć. Mieć w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Albo żeby nie odmieniać, po prostu napiszę po przecinku, w czasie teraźniejszym, czyli mamy czas teraźniejszy. Czas teraźniejszy. Oraz ostatnie słowo, jabłko. Jabłko, czyli rzeczownik. Jabłko jest w bierniku. W tym przypadku w liczbie pojedynczej oraz mamy tu rodzaj nijaki. Jeżeli chodzi o strukturę gramatyczną, tutaj spotykamy się z taką formą. Mamy zaimek. Następnie dodajemy ma, mieć, ma oraz rzeczownik w bierniku, czyli rzeczownik w bierniku. Mamy tutaj użycie biernika. Biernik kogo, co. I wynika z tego właśnie to użycie biernika, wynika z czasownika mieć. Mamy zaimek ona, ma, rzeczownik w bierniku, jabłko. Ona ma jabłko. On ma rower. Ja mam samochód. Dobrze. Przejdźmy sobie do kolejnego zdania. Ja mieszkam w Polsce. Przyjrzyjmy się temu. Ja mieszkam w Polsce. Czyli zaczniemy od słowa ja. I. Dalej. Mieszkam. Live. In Polsce. Poland. Okej. Zaczynamy od pierwszego słowa ja. Jest to zaimek osobowy, czyli to samo, co mieliśmy w poprzednim zdaniu. Zaimek osobowy. Pierwsza osoba liczby pojedynczej. Ja. Następnie przejdźmy sobie do słowa drugiego. Mieszkam. Mieszkam pochodzi od czasownika mieszkać.
tak? Czyli forma słownikowa będzie mieszkać. Mieszkać zamieniamy na mieszkam. Jest to w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tak? Ja mieszkam. Czyli pierwsza osoba liczby pojedynczej. W czasie teraźniejszym, czyli mamy czas teraźniejszy. Ja mieszkam, tak? Mieszkam teraz, w czasie teraźniejszym. Ja mieszkam. Następnie mamy, wybierzmy sobie jakiś kolor inny. Wy jest to przyimek miejsca. Tak, przyimek miejsca. Wy, na, pod, obok. Tu w tym przypadku jest wy. Ok. I ostatnie Polsce. Jest to rzeczownik, tak? Rzeczownik Polska. Od rzeczownika Polska, tak? W formie słownikowej Polska. W miejscowniku, tak? Czyli Polska w miejscowniku, czyli w Polsce. Polska w może też Wam napiszę tak, jak to słowo się faktycznie, czyli Polska. O, myślnik damy. Miejscownik, tak? Miejscownik. Następnie liczba pojedyncza i rodzaj żeński. Rodzaj żeński. Dobrze. Czyli tutaj możemy sobie też omówić strukturę gramatyczną, znając już te wszystkie słowa. W tym przypadku mamy tak, zaimek, do którego dodajemy czasownik w pierwszej osobie liczby pojedynczej. W tym przypadku, tak? Czyli w tym przypadku mamy czasownik w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Tu mamy pierwszą osobę liczby pojedynczej, tak? Ale tutaj także mogłoby być nie pierwsza, tylko tak, trzecia osoba liczby pojedynczej, pierwsza liczby mnogiej, druga, to też do zmiany, tak? I dalej dodajemy wy. I ważne też wspomnieć, że po przyimku wy wymagany jest miejscownik, tak? Czyli w Polsce, w parku, w mieście, w domu, w szkole, tak? Czyli w i miejscownik. Ok, czyli ja mieszkam w Polsce. Ona mieszka, wtedy trzecia osoba liczby pojedynczej, ona mieszka w Warszawie. Oni mieszkają w mieście, tak? Oni mieszkają w mieście. Dobrze, przejdźmy sobie do ostatniego zdania. Dziecko pije wodę. Zaczniemy sobie od przetłumaczenia. Dziecko child pije is
drinking, wodę, water. Dziecko pije wodę. Dziecko. Dziecko jest to rzeczownik w mianowniku. Tak, jest w mianowniku, czyli mamy mianownik. Liczba pojedyncza, jedno dziecko, tak? Ono jest tylko jedno, czyli liczba pojedyncza oraz rodzaj nijaki. Pije. Pije pochodzi od czasownika pić. W tym przypadku jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Tak? P albo pojedynczej. Oraz w czasie teraźniejszym, czyli że dziecko teraz pije wodę. Wodę. To także jest tutaj od rzeczownika akurat, od rzeczownika woda. Forma słownikowa to woda. Jest to woda w bierniku, czyli mamy biernik, liczba pojedyncza, tak samo, liczba pojedyncza oraz rodzaj żeński. Rodzaj żeński. Jeśli chodzi o strukturę gramatyczną, tutaj mamy pierw podmiot w mianowniku, podmiot zdania mamy podmiot w mianowniku, następnie dodany czasownik oraz na koniec jest dopełnienie w bierniku. Dopełnienie w bierniku. Dziecko pije wodę. Inne zdanie może być: mama je chleb. Ciocia jedzie rowerem. W porządku. Więc tak wyglądają nasze dzisiejsze 4 zdania. Przejdziemy sobie przez nie jeszcze raz. To jest kot. Mamy to jako zaimek wskazujący. Jest od być w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Kot jest to rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej i rodzaj męski. To jest kot. Ona ma jabłko. Ona jako zaimek osobowy, trzecia osoba liczby pojedynczej, rodzaj żeński. Ma od słowa mieć, trzecia osoba liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym. Jabłko, rzeczownik w bierniku, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki. Zaimek ma
i rzeczownik w bierniku. Ona ma jabłko. Ja mieszkam w Polsce. Ja jako zaimek osobowy pierwszej osoby liczby pojedynczej. Mieszkam od słowa mieszkać. Pierwsza osoba liczby pojedynczej. W czasie teraźniejszym mieszkam. Wy jako przyimek miejsca. Polsce od słowa Polska. Miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj żeński. Jest to zaimek plus czasownik, pierwsza osoba liczby pojedynczej, wy oraz miejscownik. Dziecko pije wodę. Dziecko, rzeczownik w mianowniku, liczba pojedyncza i rodzaj nijaki. Pije od słowa pić. W trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czas teraźniejszy. Wodę od słowa woda. W bierniku liczba pojedyncza, rodzaj żeński. Struktura to podmiot w mianowniku plus czasownik oraz dopełnienie w bierniku. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.